Dzień dobry. Z wielką przyjemnością zapraszam Was na podsumowanie 2023 roku, który pod wieloma względami był dla nas naprawdę udanym okresem. Widmo Wolności, czyli duży dodatek do Cyberpunka, było bez wątpienia najważniejszym projektem ubiegłego roku. Po kluczowej ostatniej fazie prac deweloperskich oraz globalnej kampanii promocyjnej wrześniowa premiera przyniosła nam ogrom satysfakcji. Widmo Wolności spotkało się ze świetnym przyjęciem graczy oraz mediów branżowych, otrzymując masę pozytywnych recenzji i ocen. Zostało też wyróżnione m.in. nagrodą dla najlepszego dodatku na prestiżowej gali Golden Joystick. Efektem udanej premiery była mocna sprzedaż. Do końca 2023 roku Widmo Wolności kupiło ponad 5 milionów graczy. To znaczy, że 1/4 osób posiadających Cyberpunka na komputery i najnowszą generację konsol kupiła dodatek. To znakomity wynik, biorąc pod uwagę fakt, że podstawka została wydana niemal 3 lata wcześniej. A mówiąc o bazowej wersji gry, miniony rok był udany także dla niej. Wypuszczona tuż przed premierą dodatku największa do tej pory aktualizacja 2.0 wyniosła rozgrywkę Cyberpunka na jeszcze wyższy poziom, co nie umknęło uwadze społeczności graczy. Zwieńczeniem naszych ubiegłorocznych prac nad tą franczyzą była premiera wersji Ultimate Edition zawierająca grę podstawową, dodatek oraz wszystkie udostępnione do tej pory aktualizacje i darmowe DLC. Wierzymy, że dzięki świetnemu klimatowi i wciągającej historii Cyberpunk, podobnie jak Wiedźmin 3, przez długie lata będzie aktualny i atrakcyjny. W tym miejscu chciałbym wspomnieć, że również trylogia wiedźmińska nadal cieszyła się sporym zainteresowaniem. W 2023 roku jej kumulatywna sprzedaż przekroczyła 75 milionów egzemplarzy. Dodając do tego ponad 25 milionów sprzedanych kopii Cyberpunka, z wielką przyjemnością mogliśmy ogłosić, że gry CD Projekt Red sprzedały się w ponad 100 milionach egzemplarzy. Ta liczba napawa nas wielką dumą i motywuje do dalszej pracy. A tej będziemy mieć w najbliższych latach sporo, ponieważ dzięki transformacji studia i wyznaczeniu ambitnych planów produkcyjnych staliśmy się grupą pracującą równolegle nad kilkoma tytułami. Najbardziej angażującą produkcją jest w tej chwili Polaris, czyli pierwsza gra z nowej wiedźmińskiej trylogii, nad którą pracuje już ponad 400 osób. Rozwijamy także kolejne projekty oraz zupełnie nowe IP o kryptonimie Hadar. W czwartym kwartale pracy rozpoczął nowy zespół w Bostonie, tworzony m.in. przez osoby odpowiedzialne za sukces Widma Wolności. Będzie on odpowiadał za rozwój Oriona, kolejnej dużej gry w uniwersum Cyberpunka, która obecnie jest w fazie koncepcyjnej. Jeśli chodzi o nasze działania za oceanem, warto wspomnieć o nawiązaniu współpracy z hollywoodzką wytwórnią Anonymous Content. Jej celem jest stworzenie aktorskiej produkcji w uniwersum Cyberpunka. Osobiście nie mogę się jej już doczekać. Jeśli chodzi o wyniki finansowe, 2023 rok był drugim najlepszym w naszej historii pod względem osiągniętych przychodów oraz zysku netto. Dzięki bardzo dobrej sprzedaży Widma Wolności oraz podstawki Cyberpunka, a także wsparciu GOG-a, nasze skonsolidowane przychody ze sprzedaży przekroczyły 1 230 milionów złotych. Przy tej okazji mam przyjemność poinformować, że od momentu premiery Cyberpunka w grudniu 2020 roku nasze łączne przychody ze sprzedaży gry oraz dodatku przekroczyły 3 miliardy złotych, co uważamy za świetny wynik. Zysk netto grupy w 2023 roku wyniósł ponad 480 milionów złotych i było prawie 40% wyższy niż rok wcześniej. Te wyniki przyczyniły się do wzmocnienia naszej pozycji finansowej. Na koniec roku nasze rezerwy w postaci gotówki, lokat i obligacji skarbowych wyniosły ponad 1 300 milionów złotych. Jesteśmy zatem dobrze przygotowani na inwestycje w rozwój przyszłych produkcji. To wszystko na dziś. Zapraszam do śledzenia naszej aktywności związanej z relacjami inwestorskimi w mediach społecznościowych i na stronie cdprojekt.com. Trzymajcie się i do zobaczenia pod koniec maja na podsumowaniu pierwszego kwartału tego roku.